Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 23. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar rozpoczniemy budowę silników parowych naszego parowozu. Zapraszam na film. Zaczniemy od podklejenia odpowiednim kartonem wręg numer W1 i W2. Następnie wycinamy element numer 47C. Zajmiemy się teraz elementem numer 47B. W wyznaczonych miejscach przyklejamy kartonowe nity. Następnie odkładamy na bok, aż do wyschnięcia kleju. Wracamy do przed chwilą wyciętego elementu numer 47C. Bigujemy na liniach, zaginamy i sklejamy oba elementy. Wycinamy teraz elementy numer 47B i w wyznaczonych miejscach przyklejamy do niego elementy numer 47C. Wycinamy podklejone wcześniej elementy numer W1 i W2. W oznaczonych miejscach wycinamy otwory. Sklejamy korpus silnika z elementów numer 47, 47A, W1 oraz W2. Najpierw sklejamy ze sobą dwa elementy numer 47A z elementem numer 47. Następnie doklejamy dwa elementy numer W1. Nakładamy teraz na swoje miejsce element numer W2, ale jeszcze go nie przyklejamy. Nałożony element pomoże nam ustawić pod właściwym kątem oba elementy numer W1.
taki sam sposób sklejamy drugi silnik. Ponieważ wręg W1 nie będzie widać, więc klejem wzmacniam dodatkowo połączenia między nimi a elementami numer 47A. Po wyschnięciu kleju ściągamy element numer W2, smarujemy klejem i przyklejamy go na swoim miejscu. Tak samo robimy w drugim silniku. Oklejmy teraz elementem numer 47B sklejone przed chwilą silniki. Element ten przyklejamy fragmentami i zaczynamy najpierw od dużej, prostej powierzchni. Przyklejamy do miejsca zagięcia z obu jego stron. Przed przyklejeniem bigujemy element w dwóch oznaczonych miejscach. Zwracamy uwagę, aby dobrze przykleić element w miejscu oznaczonym na filmie białą strzałką. W taki sam sposób zaczynamy oklejać drugi silnik. Po całkowitym wyschnięciu kleju kontynuujemy oklejanie korpusów. Najpierw zaczniemy od fragmentu, który pominęliśmy w pierwszym kroku. Smarujemy klejem i przyklejamy. Następnie zabieramy się za przyklejanie elementu numer 47B od drugiej jego strony. Przyklejamy kolejny fragment aż do kolejnego zagięcia. Tak samo robimy w drugim silniku.
Po wyschnięciu kleju kontynuujemy przyklejanie aż do końca elementu. Parowóz nasz posiada dwa bliźniacze silniki parowe, zamontowane po obu stronach z przodu parowozu. Prędkość maksymalna, jaką parowóz mógł osiągnąć, to 65 km/h. Jest to tędrzak towarowy i według założeń technicznych zamawiającego, czyli Kolei Bułgarskich, powinien on wieźć z prędkością 20 km/h pociąg o ogólnej wadze wagonów 420 ton na ciągłych wzniesieniach 25 stopni o długości 17 km przy łuku toru o promieniu 275 metrów. Dostarczone parowozy przeszły próbę w Bułgarii. Próbny przejazd prowadził sam król Bułgarii, car Borys III, który był maszynistą z zamiłowania. Osiągi parowozu na trudnej próbnej trasie wywołały zadowolenie u zamawiającego. Skleimy teraz kolejne elementy silnika. Zaczynamy od elementów numer 48 i 48A, czyli komory skrzyni suwakowej. Elementy wycinanki przewidują tylko dwa elementy numer 48, mimo że potrzebne są 4. Musimy wykonać 4 takie komory, po 2 na każdy silnik. Zamontowane są one z przodu i z tyłu silnika. Brakuje również 4 elementów numer 48A, ponieważ dobrze by było, gdyby wszystkie 4 bryły miały obie podstawy. Wzmocni to cały element, ale przede wszystkim zniweluje falowanie elementu numer 48. Tak więc prócz elementów wyciętych laserowo, wykorzystam również te z wycinanki. Elementem numer 48 oklejamy element numer 48A. Przyklejamy go fragmentami. Powoli i dokładnie sklejamy na razie 2 takie komory. Przyklejanie ścianki zaczynamy od końca elementu z węższej jego strony. Później po przyklejeniu komory do korpusu silnika połączenie to nie będzie widoczne. Element przyklejamy do pierwszego zagięcia i dalej fragmentami owijamy cały element. Przykleimy za chwilę drugą podstawę naszej bryły. Wykonamy to moim ulubionym sposobem. Mamy ułatwione zadanie, ponieważ elementy numer 48A mają otwór, który do tego celu wykorzystamy. Z drutu wykonałem narzędzie, które zaraz użyjemy do poprawnego przyklejenia drugiej podstawy. Przez otwór wkładamy nasz druciany wypychacz.
Do środka komory na samo dno wsuwamy drugą podstawę. Smarujemy klejem wewnętrzne krawędzie elementu numer 48. Obracamy całość, stawiamy na twardej powierzchni i za pomocą druta wypychamy podstawę. Palcami dociskamy ścianki do elementu. Wyciągamy przyrząd i dokładnie dociskamy elementy, szczególnie w miejscach zagięć. Tak samo sklejamy drugą komorę. Z elementów wycinanki numer 48A oraz samodzielnie wykonanego elementu numer 48 sklejamy następne dwie komory. Sklejamy dalej elementy obu przednich komór skrzyni suwakowej. Posługując się 2 mm prętem, do elementu numer 48A przyklejamy element numer 48B. Do elementu numer 48B przyklejamy element numer 48C. Na elementy numer 48C przyklejamy po 10 imitacji śrub. Teraz na element numer 48C przyklejamy element numer 48D. Ostatnim elementem komory skrzyni suwakowej
jest element numer 48E, czyli osłona tłoka układu rozrządu pary. Wycinamy elementy, rolujemy na miękkiej powierzchni i sklejamy na 2 mm pręcie. Po wyschnięciu kleju szlifujemy krawędź kartonu, tak aby po pomalowaniu była jak najmniej widoczna. Tak przygotowany element numer 48E przyklejamy za pomocą 2 mm pręta do elementu numer 48D. Po wyschnięciu kleju połączenie wzmacniamy dodatkowo klejem cyjanoakrylowym. Tak samo wykonujemy w drugiej komorze. Przykleimy teraz wszystkie 4 komory do obudowy silnika. Najpierw za pomocą elementów z wycinanki numer 47A trasujemy miejsce montażu. Posłużyć się można na przykład igłą, wykonując dziurkę tuż nad linią montażu. Wykonujemy tak z każdej strony obu silników. Posługując się 2 mm prętem,
Przyklejamy komory do silnika. Przyklejając, zwracamy uwagę, aby komorą lekko zakryć wykonaną szpilką dziurkę. Budowę silników parowych naszego parowozu dokończymy w następnym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.